Miłość, chaos i Monachium. Freddy i Barbara. Część druga. W dzisiejszym odcinku wchodzimy głębiej w relację Freddy'ego Mercurego i Barbary Valentine. W poprzedniej części słyszeliście o ich pierwszym spotkaniu, ale jak silne wrażenie zrobiła aktorka na liderze Queen? Niech świadczy o tym pewien gest. Już po pierwszej nocy spędzonej u Barbary przy Stolbergstrasse Freddy podarował jej swoją czarną skórzaną kurtkę. Na plecach widniał napis Queen, wyłożony błyszczącymi szkiełkami. Dziennikarz Michael Greter nazwał to krótko niesamowite trofeum. Pansjon Leopard. Serce nocnego Monachium. Barbara od połowy lat 70. zajmowała 200-metrowy apartament przy Stolbergstrasse 11. Kiedy o pierwszej w nocy zamykano okoliczne lokale, zabawa przenosiła się właśnie do niej. Nazywała to miejsce Pansjon Leopard, choć jej syn, Lars Reichardt, wspomniał po latach, że mieszkanie matki przypominało raczej całodobowy bar niż hotel. Freddy, gdy znudziło mu się hotele, wynajął lokum dokładnie naprzeciwko, w Stolberg Plaza. Dzieliła ich tylko szerokość ulicy. Później, gdy Merkury częściej bywał w Londynie, para wspólnie kupiła mieszkanie przy Hans-Sachsstrasse 22. Lokal był w stanie surowym, do remontu. Umowa była specyficzna. Nieruchomość miała przejść na własność tego z nich, które przeżyje drugie. Co ciekawe, Freddy nigdy nie spędził tam ani jednej nocy. Przewodniczka i tłumaczka kłótni. Barbara była dla Freddy'ego kimś więcej niż partnerką. Była jego przewodnikiem po monachijskim półświadku. Wspólnie odwiedzali legendarne miejsca Sugar Shack, New York, Deutsche Eiche czy Sebastian Stubn. Ten ostatni lokal należał do Winiego Kirchbergera, wielkiej niemieckiej miłości Freddy'ego. To tutaj Barbara odgrywała kluczową rolę i dość niewdzięczną. Była tłumaczką. Freddy prawie nie mówił po niemiecku, Winnie nie znał angielskiego. Barbara tłumaczyła ich rozmowy, żarty, ale i karczemne awantury. Świadczy to o niesamowitym zaufaniu, jakim obaj ją darzyli. Ciemna strona medalu. Nie wszystko jednak było tak kolorowe. W relacjach świadków często pojawia się wątek długich nocy wypełnionych alkoholem i używkami. Producent Queen, Reinhold Mack, miał o Barbarze bardzo złe zdanie. Twierdził, że to ona dostarczała Freddy'emu nielegalne substancje, kupując je na jego koszt. Wspomniano też o jej niebezpiecznych powiązaniach z monachijskim półświadkiem. Z drugiej strony Freddy'ego fascynował jej bezkompromisowy styl bycia gwiazdą. Uwielbiał patrzeć, jak Barbara radzi sobie z natrętnymi fanami. Gdy brakowało jej cierpliwości, po prostu wykrzykiwała: odwal się, jesteś nikim. Freddy sam, nie potrafiąc być tak stanowczy, patrzył na to wszystko z nieskrywanym podziwem. Kryzys i plotki w Brukowcach. Pod koniec 1985 roku Freddy opuścił Monachium, by osiąść w Garden Lodge w Londynie u boku Jima Hattona. Wtedy też ich relacja z Barbarą zaczęła pękać. Merkury poczuł się rozczarowany, gdy w niemieckich tabloidach zaczęły pojawiać się intymne szczegóły ich związku. Wiedział, że Barbara zna wielu dziennikarzy. Czarem goryczy przelał artykuł o rzekomym ślubie pary. Freddy, podjudzany przez doradców, uznał, że źródłem przecieku mogła być tylko ona. Choć nie zerwali kontaktu całkowicie, przestali być parą z monachijskich ulic. Czy to była przyjaźń, czy może coś więcej? Asystent Freddy'ego, Peter Freeston, pytany o fizyczny wymiar tej relacji, odpowiadał dyplomatycznie. Spali w jednym łóżku, ale co tam robili? Nie wiem, nie było mnie w sypialni. Barbara była jednak obecna w najważniejszych momentach, na koncertach w Sun City, w Rio de Janeiro czy na Ibizie. Odwiedzała go też w Montreux i w Londynie. Na przedostatnich urodzinach Freddy'ego we wrześniu 1990 roku Barbara zajęła honorowe miejsce przy stole po jego lewej stronie, od serca. Po prawicy siedziała Mary Austin. Ostatnie pożegnanie i walka o testament. Barbara twierdziła, że rozmawiała z Freddym telefonicznie na 2 tygodnie przed jego śmiercią, a nawet dzwoniła do Londynu w samym dniu jego odejścia.
Była pierwszą osobą w Niemczech, która dowiedziała się o tragedii. Później utrzymywała, że nie pozwolono jej przyjść na pogrzeb, bo wdowa mogła być tylko jedna, Mary Austin. Tej wersji nigdy jednak nie potwierdzono. W testamencie Frediego nie było wzmianki o Barbarze ani o ich wspólnym mieszkaniu. Aktorka twierdziła, że przez wiele miesięcy musiała walczyć w sądzie o prawo do apartamentu w Monachium. Ostatecznie tam zamieszkała, otoczona zdjęciami dwóch najważniejszych mężczyzn swojego życia, Frediego Mercurego i Rainera Wernera Fassbindera. Legenda kontra rzeczywistość. Dziś obraz ich związku jest często idealizowany, głównie za sprawą wywiadów, w których Barbara udzielała tabloidom po śmierci muzyka. Dla wielu współpracowników Queen była jednak postacią kontrowersyjną, żeńskim odpowiednikiem Paula Prentera, który nie miał dobrego wpływu na Frediego. Może dlatego Barbara została całkowicie pominięta w filmie Bohemian Rhapsody. Barbara Valentin zmarła 22 lutego 2002 roku. Na jej pogrzebie, zgodnie z wolą córki, wybrzmiał utwór Love Me Like There's No Tomorrow. Był to ostateczny hołd dla tej skomplikowanej, burzliwej i fascynującej relacji, która zdefiniowała monachijskie lata Frediego Mercurego. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i koniecznie udostępnij ten film dalej. Dzięki temu ten kanał może się rozwijać, a my możemy dostarczać Ci więcej takich historii.